Grę otrzymałem dzięki EA Game Changers. Gdzieś w 2016 roku wraz z Battlefrontem pojawił się twór nazwany Star Wars Battlefront 2 Rogue One VR Mission. Pod tym przydługim tytułem kryła się króciutka 5-minutowa misja przygotowana na hełmy VR i oh boy, ależ to było dobre. Zasiąść za sterami legendarnego X-Winga i przelecieć obok Star Destroyera w garnku na głowie było doświadczeniem dla mnie niezapomnianym. Mam wrażenie, że na kanwie tego pomysłu powstała idea, aby zrobić grę o potyczkach w kosmosie z wykorzystaniem znanych pojazdów z uniwersum i przystosować ją pod hełmy VR. Jednakże znajdziemy tutaj ślady nie tylko tego demka, ale i legendarnych gier X-Wing i TIE Fighter, jak i niewielki promil Wing Commandera. Oto Star Wars Squadrons, który jest X-Wing versus TIE Fighterem XXI wieku, plus dorzuca coś dla samotników. Czy się udało? Zapraszam. Gra jest space simem osadzonym w uniwersum Lucasa. Wybieramy statek i ruszamy do boju po stronie Nowej Republiki lub Imperium. Tylko od naszego skilla zależy, czy potyczki wygramy, czy wrócimy z podkulonym ogonem. O multi będzie za chwilę, tymczasem zajmijmy się singielkiem. Tak, singielek jest zawarty i jest to następujące po sobie 14 misji okraszone cutscenkami i opcjonalnymi dialogami z członkami naszej eskadry. Co ciekawe, misje rozgrywamy po jednej i po drugiej stronie. Akcja dzieje się po bitwie o Endor. Imperium straciło drugą Gwiazdę Śmierci, Vadera, jak i Imperatora. Jednakże nie znaczy to, że upadło, wciąż walczy. Nowa Republika natomiast nabrała wiatru w żagle i coraz śmielej poczyna sobie w kosmosie. Po obu stronach wcielamy się w świeżaka, któremu przyjdzie walczyć w eskadrze Vanguard pod dowództwem Nowej Republiki lub w eskadrze Titan po stronie Imperium. Historia dotyczy imperialnego zdrajcy, niejakiego Lindona, który wygląda jak Morgan Freeman, a który przechodzi na stronę Republiki z genialnym planem nazwanym Projekt Starhawk, który ma zmieść Imperium z planszy. Jego śladami podąża dawna przyjaciółka z imperialnej floty, porucznik Keril, która napędzana żądzą zemsty chce ukarać Lindona i przy okazji dać klapsa Republice. Historia jest w miarę okej. Nie mogę powiedzieć, że mnie jakoś super wciągnęła, jednakże napotkałem tutaj pierwszy problem. Jako że gra opowiada historię z obu stron, przydałoby się, aby i Republika i Imperium działały w szarej strefie. Aby nie było jednoznaczne, kto jest zły, a kto dobry. Niestety tutaj gloryfikowana jest Republika i sprawia to, że grając po stronie Imperium wiemy, że czynimy zło i niektórym może się to nie spodobać, że utrudniamy życie stronie, której kibicujemy. Trochę zmarnowano fajny potencjał. Wszystko wiadomo od samego początku, co jest białe, a co czarne. Historia również rozwija się poprzez opcjonalne dialogi z pilotami naszych eskadr i niestety postacie są płaskie niczym fryzura Rutkowskiego. Zamulają jakimiś treściami, które nudzą i zupełnie mnie nie obchodziły. Chlubnym wyjątkiem jest Shen, stary wyga Imperium, który przeszedł już kilka zestrzeleń i na stałe jest osadzony w stroju pilota. Jedyna postać, która jakoś się wyróżnia spośród szarej masy nie mającej nic ciekawego do powiedzenia. Poprzez ekspozycję członków szwadronu starano stworzyć się tutaj wrażenie, że jesteśmy w zgranym zespole, no i abyśmy jakoś polubili towarzyszące nam postacie, ale te zapominamy jak tylko wyjdziemy z hangaru. Jeśli tutaj inspiracją był Wing Commander 3 i 4, to nie ma do niego zupełnie startu. Jeden maniak z Wing Commandera wciąga wszystkie postacie występujące w szwadronach nosem. Pierwsze skojarzenie po uruchomieniu gry to legendarny X-Wing. Wybór misji, odprawa, hangar, wszystko jak w grze z 1993 roku. Misje zostały całkiem nieźle przygotowane i mają ciąg logiczny, więc każde zadanie jakie wykonujemy ma sens i jakiś cel, który prowadzi do konsekwencji i to mi się podobało. Przed misją możemy wybrać uzbrojenie naszego statku. To również nieźle zostało zrealizowane. Lepsze coś z automatu daje gorszą inną statystykę. Możesz mieć na przykład mocarne tarcze, ale kiepską sterowność i tak dalej, i tak dalej. W niektórych misjach możemy wybrać również statek, ale i to tutaj nie powala. Po stronie Republiki są klasyki X-Wing, Y-Wing i A-Wing. Każdy z nich różni się zwrotnością, szybkością, jak i siłą dział. W zasadzie jeśli graliście w X-Winga, no to wiecie o co chodzi. A-Wing jest szybki i zwrotny, ale ma kiepskie lasery. Y-Wing to mocarna maszyna, ale powolna
wolna i mało zwrotna, a X-Wing jest gdzieś po środku. Jest jeszcze jeden statek, który jest dość ciekawym pojazdem. U-Wing, który strzela specjalnymi pociskami, które unieruchamiają przeciwnika. Dopiero wtedy ktoś z naszej eskadry może go zestrzelić. Po stronie Imperium również klasyki. TIE Fighter, TIE Bomber, TIE Interceptor i odpowiednik U-Winga TIE Reaper, który jest myśliwcem wsparcia i jako jedyny posiada osłony. Co ciekawe, sposób gry określoną stroną jest różny. Statki Imperium są zwrotne i szybkie, ale nie posiadają tarcz. Republika ma mocniejsze statki z tarczami, ale mniej zwrotne, także nie miałem wrażenia, że myśliwce to jedynie kosmetyka, ale faktycznie sposób latania, jak i prowadzenia rozgrywki jest diametralnie różny. Jeśli chodzi o wybór maszyn, byłem trochę zawiedziony. Całkowicie olano B-Winga, który w serii X-Wing był co prawda w dodatku, ale to wciąż dość rozpoznawalny myśliwiec. No nic, po 4 statki po każdej stronie. Czy to dużo, czy to mało? Sami musicie sobie na to odpowiedzieć. Choć zostawiono tutaj, wydaje mi się, pole manewru na dodatkowe i zapewne płatne DLC-ki. Sam lot i walka jest bardzo podobna do X-Winga z niewielkimi ulepszeniami. Wciąż możemy przenosić moc z laserów do tarcz lub silnika. Dorzucono zadania dla komputera nawigacyjnego, dzięki któremu możemy oznaczyć tylko wrogów lub na przykład elementy strategiczne statku flagowego. Każdy myśliwiec ma 2 dodatki, które wybieramy przed misją. Może to być na przykład torpeda czy naprawa, która potrafi czasami uratować życie w najmniej spodziewanych momentach. Każdy z dodatków po użyciu musi się chwilę doładować, więc nie możemy pruć torpedami na lewo i prawo. Jeśli skończy się amunicja, można wezwać specjalnego droida, który doładuje nam rakiety. Twórcy Motive Studios całkiem nieźle rozplanowali pada i ogarniemy to dość szybko, czerpiąc sporą przyjemność z lotu i walki. Te są niezwykle emocjonujące, szczególnie po sieci. Siedzenie komuś na ogonie i prucie nerwowo z laserów, obserwując wyczerpującą się moc tarcz przeciwnika, jak i naszych laserów, puszczanie rakiet z nadzieją, że trafią i że przeciwnik nie wypuści przedtem flary, no jest moc i jest to wyjątkowo dobrze opracowane. Walki nierzadko odbywają się w polu asteroidów czy przy jakichś bazach, także lawirowanie i mieszczenie się w ciasnych przesmykach wchodzi nam w krew i czujemy się naprawdę jak pilot myśliwca. Również warto wspomnieć o tym, że misje są dość zróżnicowane i przyjdzie nam atakować gwiezdny niszczyciel, eskortować jakiś statek czy zastawiać na wrogów pułapki. Jeśli ukończymy singielek, co polecam, bo jest fajnym wprowadzeniem do multi, w którym dopiero tutaj oddziela się chłopczyków od prawdziwych mężczyzn. W zasadzie multi posiada tylko 2 tryby, co jest trochę mało, zwłaszcza że gra została przygotowana głównie pod multi. Mamy więc potyczkę, czyli statki Republiki kontra statki Imperium. To drużynowy deathmatch, gra się fajnie i każde zabójstwo podnosi adrenalinę. Natomiast drugim trybem jest bitwa flot, która opiera się na trochę innych zasadach. Mamy naprzeciw siebie 2 niszczyciele. Co jakiś czas, raz jedni, raz drudzy, wypuszczają krążowniki, które dany niszczyciel atakują. Naszym celem jest obrona lub atak tychże statków. Wygrywa drużyna, której niszczyciel przetrwa. I ten tryb w mojej opinii jest o wiele lepszy. Wymaga nie tylko skilla, ale i umiejętności w przystosowaniu statku do ataku lub obrony, lawirując pomiędzy ustawieniami laserów i tarcz. Bardzo dobra rzecz. Tutaj kolejne tryby mam wrażenie, że będą z czasem dodawane przez EA, bo 2 tryby na grę ukierunkowaną na multi trochę śmieszy. Po wygranych bitwach dostajemy punkty doświadczenia. Te posłużą nam do odblokowywania kolejnych elementów uzbrojenia, z których ponownie każdy ma swoje zalety jak i wady, oraz elementów estetycznych, malowania, zawieszek w kokpicie, etc. O ile nowe uzbrojenie super, o tyle te estetyczne pierdoły mnie w żadnej grze nie interesują, więc przez całą grę latałem statkiem Sauté. Gra sprawia masę satysfakcji, szczególnie w trybie wieloosobowym, gdzie piloci już potrafią pokazać jakiegoś skilla, a pojedynki z nimi w pasie asteroidów to sam miód. Niestety zdarza się także tak, że przez długi czas próbujemy nawzajem wejść sobie na ogon i wtedy w zasadzie gra polega na ciągłym kołowaniu. Jednakże jeśli umiesz driftować z dopalaczem i umiejętnie zarządzać mocą silnika i przepustnicą, będziesz tym, który taki pojedynek
Jeśli chodzi o oprawę, jest bardzo dobrze. Nie miałem okazji pograć w Squadrons na hełmie VR, bo grałem na Xbox One X. Wszystko wykonane jest bardzo w porządku. Statki posiadają odpowiednią ilość detali i skalę. Lot nad uzbrojonym po zęby gwiezdnym niszczycielem to absolutna miazga. Zapewne w hełmie wrażenia są o kilkadziesiąt procent bardziej intensywne. Możliwe, że kiedyś sprawdzę. Niemniej mam wrażenie, że gra na hełmie w trybie multi trochę nie ma sensu, bo tacy piloci to raczej mięso armatnie, ale może i warto spróbować. Dodam, że gra śmiga w 60 ramkach na sekundę i jest to istotnym elementem przy tak dynamicznych naparzankach. Podsumowując, Star Wars Squadrons to całkiem niezła gra. Jeśli brakuje ci pełnokrwistych space simów, to jest to ciekawa opcja. Całe szczęście, jak dla kogo, gra dzieje się w czasach epizodów 4-6, przez co latamy dobrze znanymi statkami. Tryb singlowy jest ok i przypomina jedną z kampanii z X-Winga lub TIE Fightera. Multik o dziwo podszedł mi bardzo i z przyjemnością wracałem do kolejnych bitw flot, aby lać imperialne ścierwo. Jeśli jesteś fanem Star Warsów i cenisz sobie klasyczne space simy z tegoż uniwersum, nie ma się co zastanawiać, jest dobrze. Jeśli jednak poszukujesz ciekawych trybów w multiku, no to możesz być zawiedziony. Ale i tak na tę chwilę chyba nic lepszego nie ma, jeśli chodzi o taki gatunek gier. Niemniej, miło mi, że twórcy sięgają do sprawdzonych źródeł, jeśli chodzi o Star Warsy. Oby więcej takich niespodzianek. Tymczasem do zobaczenia na polach kolejnych galaktycznych bitew.